Turkmenistan. Jeśli szukasz informacji o tym kraju, napotkasz wiele artykułów i filmów w sieci, po przeczytaniu lub obejrzeniu których zaczynasz wątpić w sens przyjazdu tutaj. Porównuje się go nawet do zamordystycznej Korei Północnej. Czy rzeczywiście jest tu tak strasznie? Turkmenistan. Trafiliśmy tutaj trochę przez przypadek. Kiedyś Maja przeczytała coś o dziurze w ziemi, w której od dekad płonie ogień. To w Turkmenistanie. Ja o Uzbekistanie marzyłem od dzieciństwa. Gdy już planowaliśmy trasę, uznaliśmy, że może by spróbować zamiast z Buchary do Chiwy telepać się pociągiem, przejechać ten dystans tranzytem przez Turkmenistan i zobaczyć piękny Aszchabat, starożytny Merw i ognisty krater w Darwazie. Gdy jednak zaczęliśmy głębiej wnikać w Turkmenistan, włos nam zaczął się jeżyć na głowach, gdy napotykaliśmy w internecie różne dziwne artykuły i filmy o tym, że jest to kraj pełen absurdów, z totalitarną dyktaturą, opustoszałym Aszchabadzie, gdzie ludzie boją się wychodzić na ulicę, a ściany domów mają uszy. Postanowiliśmy jednak spróbować. Spędziliśmy w Turkmenistanie tylko 3 dni, w tym sporo czasu w samochodzie. Nie mieszkam tutaj, jestem tylko turystą, więc z natury rzeczy moje opinie będą subiektywne. Nie mam prawa bowiem wypowiadać się w sposób autorytarny o miejscu, w którym nie przyszło mi żyć. Ale w ciągu tylko tych 3 dni jestem w stanie obalić kilka negatywnych mitów, które krążą o tym kraju. Drugi dzień w Turkmenistanie zaczynamy od Aszchabadu. Obiektywnie trzeba przyznać, że robi bardzo pozytywne wrażenie. Jest rozległe i przestrzenne. Tu nie da się po centrum chodzić na piechotę. Bez samochodu ani rusz. Tu też sąsiedzi nie zaglądają sobie do okien. A przy okazji zaprojektowane z fantazją. Szczególnie obiekty użyteczności publicznej. Na przykład budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma na szczycie kulę ziemską. Ministerstwo Przemysłu Naftowego i Gazowego jest w kształcie zapalniczki. Ministerstwo Edukacji jest w kształcie otwartej książki. Lotnisko w kształcie sokoła. A nad stadionem olimpijskim góruje głowa konia. Turkmeńskie konie są unikalne. Jest to bardzo cenna, wyjątkowa rasa pochodząca z tych terenów. Duma Turkmenów. Konie mają tu nawet swoje ministerstwo. Psy też mają swój pomnik. To Alabaj, tutejsza rasa. Również duma Turkmenów. W ciągu kilku godzin zobaczyliśmy tylko niektóre miejsca. Flaga Turkmenistanu. Maszt ma 133 metry wysokości, co czyni go jednym z najwyższych wolnostojących masztów na świecie. Flaga ma wymiary 20 na 35 metrów i waży około 420 kg. Centrum kulturalno-rozrywkowe Alem, z największym na świecie diabelskim młynem w zamkniętej przestrzeni. Pomnik Niepodległości. Wzniesiony w 2001 roku z okazji 10-lecia uzyskania niepodległości przez Turkmenistan. Pomnik otacza 27 posągów bohaterów narodowych, poetów i władców. Przy głównym wejściu stoi monumentalna pozłacana figura pierwszego prezydenta Turkmenistanu Saparmyrata Nijazowa. Kiedyś jego pomniki były wszędzie. O prezydencie Nijazowie i jego specyficznych decyzjach opowiem nieco później. Pałac Weselny to jedna z najbardziej spektakularnych i futurystycznych konstrukcji w Aszchabadzie. Budowla ma kształt geometrycznej ośmioramiennej gwiazdy,
wewnątrz której zamknięta jest ogromna kula ziemska. To taki odpowiednik naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Są tutaj sale weselne, bankietowe, sklepy, kawiarnie oraz wszystko, co jest związane z niezbędnymi usługami weselnymi. A teraz trochę mitów i później przyczyny ich powstania. Mit pierwszy. Mówi się, że Aszchabat to opustoszałe miasto, w którym nie spotyka się mieszkańców. Stolica Turkmenistanu jest bardzo rozległa. Jak sami widzicie, odległości między budynkami są dość spore. Chodzenie na piechotę nie ma sensu, tylko samochód lub autobus. Tym bardziej tam, gdzie jest dużo budynków rządowych, ludzi raczej nie ma. Do ministerstw nie chodzi się na codzienne zakupy. Natomiast w dzielnicach mieszkalnych ruch pieszy jest. Na przystankach też są ludzie. Są nawet rowerzyści. Mit drugi. Czytałem blogi, w których pisano, że władze zabroniły stawiać ławki, żeby się ludzie nie mogli gromadzić i spiskować. Bzdura. Jesteśmy w Parku Poetów. Są ławki. I nawet jest pomnik Adama Mickiewicza. Są również kawiarnie i restauracje, gdzie przychodzi sporo mieszkańców i się gromadzi. Mit trzeci. W Aszchabadzie mogą jeździć tylko samochody w kolorze białym. Łowcy sensacji wytykają, że jest to naruszenie wolności wyboru, że jest taki zakaz, żeby nie zaburzać bieli miasta. No cóż, na ulicach Aszchabadu jeżdżą też samochody szare, srebrne i beżowe. Faktem jest, że nie ma innych kolorów. I tu dla przekory dam przykład z Polski. Spróbujcie postawić billboard reklamowy w Krakowie. Nie ma szans. Zabrania ustawa o ochronie krajobrazu. Albo spróbujcie w górach wybudować dom o płaskim dachu. Nie ma opcji, tylko dach spadzisty. Zabrania plan zagospodarowania przestrzennego. Analogia nasuwa się sama. Mit czwarty. W internecie znajdziecie informację, że w Turkmenistanie jest zabronione noszenie brud przez mężczyzn. Jak widzicie, w jednym sklepie napotkałem 3 brodatych facetów. Mit piąty. Podobno w Turkmenistanie jest prawo zabraniające kobietom prowadzenia samochodów. Podczas mojego krótkiego pobytu widziałem na własne oczy 3 kobiety za kierownicą. Jedną tylko udało mi się przez moment sfilmować. Kolejna bzdura, czy ta pani łamie prawo? Pewnie można by tak więcej takich pseudofaktów dementować. Skąd się jednak wzięły te dziwne historie? Otóż po rozpadzie Związku Radzieckiego, podobnie jak w większości byłych republik postsowieckich, władze w tych niepodległych już krajach przejęli pierwsi sekretarze komunistycznych partii. Niektórzy do dnia dzisiejszego, jak na przykład Aleksander Łukaszenka w Białorusi. Podobnie było w Turkmenistanie. Gdy w 1991 roku Związek Radziecki się walił, pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Turkmeńskiej Republiki Radzieckiej był Saparmurat Niyazow. Urodził się w 1940 roku w wiosce Gypiak nieopodal Aszchabadu. W czasie II wojny światowej stracił ojca. W wieku 8 lat, w wyniku potężnego trzęsienia ziemi w Aszchabadzie w 1948 roku, zginęła jego matka i rodzeństwo. Dzieciństwo spędził w sierocińcu, skąd po pewnym czasie zabrał go jego wuj. Studiował w Rosji. Wstąpił do komunistycznej partii ZSRR i sukcesywnie piął się po szczeblach politycznej kariery. Gdy partia została rozwiązana, na jej strukturach założył nową, Demokratyczną Partię Turkmenistanu i jako jedyny kandydat uczestniczył w wyborach prezydenckich. Nie było opcji, żeby przegrać. Tak zdobył władzę, której już nie wypuścił z rąk aż do śmierci w 2006 roku. Zdobył wszystko, co można było zdobyć w ówczesnych warunkach. Z ubogiego sieroty stał się władcą absolutnym Turkmenistanu.
Od początku prezydentury sukcesywnie podporządkowywał sobie wszystkie organa władzy. Interesy państwa podporządkowane zostały interesom członków rodziny Nijazowa, która przejęła cały turkmeński rynek bawełny, ropy naftowej i gazu. A musicie wiedzieć, że 1/4 światowych zasobów gazu ziemnego znajduje się właśnie tutaj, w Turkmenistanie. W państwie wprowadzono kult jednostki. Jego pomniki pojawiały się wszędzie. Dzień jego urodzin był świętem narodowym. Miał duże poparcie społeczne, bo gwarantował mieszkańcom swojego kraju darmowe dostawy gazu, energii elektrycznej i ogrzewanie. W 1999 roku parlament ogłosił go dożywotnim prezydentem. Przez swoje kontrowersyjne decyzje był nazywany przez media jednym z najdziwniejszych dyktatorów świata. Nijazow w czasie sprawowania władzy m.in. przeprowadził reformę turkmeńskiego kalendarza. Zmienił nazwy dni i miesięcy i na przykład kwiecień został zastąpiony imieniem jego matki Gurban Soltan. Zakazał również funkcjonowania cyrków, oper i baletu, posiadania psów mieszkańcom Aszchabadu, noszenia długich brud i włosów. Stąd też wiele dziwnych informacji krążących po sieci, które utrzymują taki wizerunek Turkmenistanu aż do dzisiaj. Saparmurat Nijazow był również autorem książki pod tytułem Ruhnama – Księga Ducha, przedstawiającej wizję historyczną i polityczną prezydenta oraz będącej, obok Koranu, podstawą edukacji w Turkmenistanie. Zdanie egzaminu ze znajomości książki było wymagane m.in. w celu uzyskania prawa jazdy. No cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że nadmiar władzy, delikatnie mówiąc, wypacza postrzeganie rzeczywistości i powoduje głęboko idące zmiany mentalne. Aktualnym przykładem jest postać prezydenta, który rości sobie pretensje do przejęcia Kanady czy Grenlandii, albo domaga się przyznania pokojowej Nagrody Nobla, jednocześnie wszczynając wojnę. Wymysły Nijazowa, jakkolwiek nie wyglądałyby na absurdalne, wypadają jednak jak dziecinna igraszka w porównaniu z tym, co robią ci Trump i Netanyahu, którzy swoimi poczynaniami destabilizują sytuację na całym świecie i zabijają setki tysięcy ludzi. Saparmurat Nijazow zmarł na atak serca w grudniu 2006 roku. Jego następcą i kolejnym prezydentem został ówczesny wicepremier Gurbanguly Berdimuhamedow. Trzeba trochę poćwiczyć, żeby móc bezbłędnie wypowiedzieć jego imię i nazwisko. Obecnie tę funkcję pełni jego syn, Serdar Berdimuhamedow. Nie twierdzę, że obecne władze są bardzo liberalne. Jednak po śmierci Nijazowa nastąpiło znaczne rozluźnienie. Kult jednostki nie jest już tak bardzo widoczny. Skończył się totalny izolacjonizm kraju, co na przykład widać po ilości wydawanych wiz. Kiedyś na 100% osób starających się o wizę wjazdową tylko 1% ją otrzymywał. Teraz proporcje są odwrotne, czego jestem jednym z przykładów. I jeszcze raz podkreślam, że moje oceny, które prezentowałem, są subiektywne, a spostrzeżenia są jedynie z punktu widzenia osoby przejeżdżającej przez ten kraj. Nie wiem, jak wygląda tu codzienne życie. Czas wyruszać w dalszą drogę do wrót piekieł. Wyjeżdżając z Aszchabadu, trzeba jednak przyznać, że takiego miasta nie powstydziłby się żaden kraj na świecie. Trochę się rozgadałem w tym odcinku, więc dopiero w następnym opowiem o dziwnej płonącej dziurze w ziemi i o Koneurgenç, kolejnym ważnym miejscu na trasie jedwabnego szlaku.